Cześć, cześć. Teraz tak. O, tam jest pierwsze branie. Stoję sobie dłuższy czas na jeziorze bursztynowym. W końcu mam branie na inną wędkę niż na tą lewą. Zanęciłem początkowo sobie z podzikiem 7 porcji plus 4, bo tyle miałem, chyba 11 porcji. Także 11 porcji poleciało zanęty. No i co? Stoję dłuższy czas, mam karasia, przerwa, jaś. Kolejny jaś teraz, ale tu wygląda, że jest branie jakieś inne niż jaziowe. To jest jakiś karp jeszcze dobry z niego zawodnik, że płynie pode mnie. O, lampasowe. Lampasowe to się szanuje. To lubimy. Lampasowe jakby były brały, to byłoby dobrze. Nie wiem, czy tego zestawu nie muszę środkowego przerzucić, bo go chyba nie dorzuciłem. Tu widzicie, mam pelet, klasyczny włos pelet, pieprz małże 14 i to sobie sprawdzam, zobaczymy, czy będzie działać. Tu mam kukurydzę, pop-upy i tu tak samo ten sam zestaw identyczny jak ten środkowy na te małże. Tu co będzie? Golec. No jakby takie ryby brałem. Celem tego filmu jest złowienie jakichś tuszków. Zobaczymy, czy mi da jakieś czerwone koi, karpie albo jakieś inne tego typu rzadkie okazy. No zobaczymy, nie? Się okaże w ciągu tych tam 60 minut około. Jak ja to zawsze realizuję, to mam nadzieję, że to jest jaś. Dobrze. A jakby jazie hurtowo brały, też by nie było źle. Na pewno płacą lepiej niż za karasie. Także co? Ja jestem tu w tych okolicach dębu. Parę razy w tym miejscu nagrywałem. 162, 77, 78. O, ten pomost, tam jest dąb, gdzie łowiliśmy zawsze na 35 metrów. A tutaj coś się zaczyna dziać, bo już myślałem, że będzie słabo. Fajnie, że na tym klasycznym włosie na sam pelet małżowo-pieprzowy coś się dzieje. O, kolejna rzadka ryba, zatorski. Co prawda on nie jest zaznaczony, że jest rzadki, ale w mnie na pewno rzadziej bierze niż zwykły pospolite karpil i lustrzane, nie? Okej, to co? Czekam na jakąś fajną, sensowną rybkę. Kończę moje marudzenie standardowo. Tu coś się chyba będzie działo za chwilę. No, musiałem nawet hamulec podkręcić do 26, 24, to było za mało. Wyciągało mi ten, także będzie jakaś ryba taka 5+. Co chciałem tu powiedzieć? No przepony to widzicie, dałem dzisiaj 27, tak żeby było bezpiecznie na tych pikerach. No, prawie 10. Ale no dałem te haczyki jak ostatnio się bawię, tak jak na miedzianym się bawimy, na czwóreczkach. Na czwóreczkach. Ktoś wyciągnął trofkę sobie tutaj karpia lustrzanego. Czyli lustrzany też tu jest, a to jest kolejny jazik. No, tak często biorą na małże. Troszkę jestem zaskoczony. Jakieś łososie, jak łowiliśmy nieraz na spocie. O, ale banany. Na banany też potrafiły brać. A tu im akurat smakują małże. Spoko. No, to możliwe, że coś będzie, co? Taką mam przynajmniej nadzieję. A to tylko pospolite kolejne na tym środku. Co je przyciąga na ten środek? No, ale dobrze. Przynajmniej biorą. Biorą i co? Znowu wyjdzie statystycznie, że taki mniejszy haczyk daje ciekawsze ryby. Ja tu na czacie widzę, że ktoś wyciągnął teraz duszka. Duszka 12 kg. Jo, takie ryby to ja bym tu chciał. Chociaż nawet wystarczyłyby takie po 3 kg. O, znowu tutaj, czy ten pierwszy lampasowy też nie był przypadkiem na pelet? Bym musiał sobie zerknąć, ale... No to może jakieś tam potwierdzenie byłoby. Musiał sobie sprawdzić tak na szybko. Czy on był też na tym pelecie? Też na tym pieprz małże pelet 14.
Nie wiem, czy tego zestawu środkowego nie przerobię za chwilę na bałwankę, a byłby cały przekrój. To byśmy mieli klasykę, bałwanka i pop-up. Całkiem możliwe, że zaraz tak przestawię. Dobra, będę miał jakąś rybę. Jakąś rybę będę miał. Lampasowe, czyli troszkę chyba się potwierdza to, że im smakuje ten pelet, bo tu już jest ten bałwanek, co mówiłem, że zrobię go. Także lecimy teraz sobie z testem takim, że tu jest kukurydza, tu jest bałwanek, pelet plus kukurydza, a tu jest tylko pelet, sam klasyczny włos. No i co? Takie kombo daje lampasowe też. Tylko się zastanowił, czy ja na pewno mam 17 metrów właśnie. Dlatego chwilę temu wydaje mi się, że lekko przerzuciłem ten spot. Tutaj miałem karasia na tym zestawie i teraz co będzie kolejny karaś? Nie, mały karpik. Czy karaś to był mały? Nie, mały karp. No, takie ryby. Z tym, że się zastanawiam, czy ja tu czasem nie łowiłem na 17, czy bardziej 18, a czasem nawet 20 metrów. A tu mam jakąś rybę, co się męczy już z 2-3 minuty. Nie wiem, czy takiego brania po prostu nie przerywać i przerzucić zestawu, bo to bez sensu, bo najpewniej to będzie coś małego. W ogóle chciałem wam pokazać teraz w sumie, no dobra, 20 minut, 20 prawie minut od zanęcenia, to ja wrzucę znowu 7 porcji tutaj i wyciągniemy to, co teraz tutaj ugryzło, zobaczymy, co to jest. Tak szarpiące to, co będzie znowu jaś. O nie, mam pierwszą rybę z tych, które bym chciał tu łowić, ale ładny. Ładny, czerwony, będzie piękny na miniaturkę. Coś, co lubię. Dobra, bardzo rzadka ryba. To jest pierwsza tego typu. Dawno ich nie miałem. Zobaczymy, czy jeszcze coś ciekawego tu dostanę, ale to co, za chwilę wracamy. Tu jest kolejny mały karpik. Chwilę temu miałem małego karpia. Nie wiem, czy ja nie zwiększę tutaj haczyka. Jednak na jedynki, bo zaczynają mi irytować powoli te małe sztuki. Ale jakbym miał więcej takich po 3 kg czerwony, to też bym nie marudził. Dobra, jeszcze bez zmiany tutaj tego haczyka, co ja mówię, przyponu haczyka, dostałem takiego fajnego. Może jednak nie zmieniam. Ostatnio jestem uparty na te mniejsze haczyki i myślę, że całkiem dobrze wychodzę na tym. Nie będę kombinował, zwłaszcza, że mam pojedynczą przynętę, tak jak tutaj, chociaż na środku też jest. Nie no, niby jest podwójna, no. Ale tutaj na tym prawym zestawie, jak jest tylko ten pelet, to całkiem te ładne rybki wychodzą. Może nie ma co kombinować, tak? Dało tego czerwonego, to nie zmieniam. Dobra, takie info po iluś tam minutach. W sumie nawet nie wiem ilu. W końcu są jakieś ryby, bo... Znaczy ryby cały czas biorą właśnie. Problem tylko polega na tym, że o takie były. Takie. Ten jeden był tylko wymiarowy, reszta takie malutkie rybki. Chwilę temu 9 kg. Chyba za szybko podnoszę. 9 kg dostałem tutaj na tym zestawie pospolitego. O, tam całe szczęście nie spłoszyłem ryby. Także... O, to zaciąłem się jak w mówieniu. Mam kolejnego czerwonego. Kolejny czerwony. I kolejny, może mały, ale kolejny, nie? Kolejny tego typu, co tamten, czyli klasyczny karp pospolity, z tego co kojarzę, tylko że czerwony. Dobra. I kolejny na małże kukurydzę. Warto było jednak stać, irytować się trochę tymi małymi rybkami, ale kolejny przynajmniej. Tu jest jakiś taki golec. Czy on ma 2 kg, 3 kg? Ma 3 kg przynajmniej to. Dobra, no to coś się jednak pojawia. I ostatnie ryby to były trochę celowane w prawo od markera. Teraz znowu przerzuciłem w lewo od markera. Czyli jakby od tego środkowego drzewa trochę w prawo. No ale to są małe różnice tam chyba. Chciałem powiedzieć, że będzie coś ciekawszego, ale tylko zakręciło na początku i sobie odpuściło. Że
Zacząłem kombinować, testować. Teraz na prawym zestawie klipsy różne i ustawiam 18 metrów, 20 metrów miałem ustawione, teraz mam 15. Bo problem jest tego typu, że mam masę takich małych rybek i w sumie nie wiem co zrobić. Jak tu zrobić selekcję, tak się zastanawiam, jak to bardziej uciąć. I czasem to jest kwestia tego, że tak, jedno to jest dana godzina, tak jak z leszczami. Leszcze mamy aktywny spot, dobrze trafiamy, ale za dnia bierze masa taki po 300-400 gram. Tu to samo z karpiami jest. Może jest wszystko dobrze, ale może minimalnie nie trafiam, nie? Może trzeba było rzucić trochę do przodu, trochę do tyłu, albo trochę w lewo, trochę w prawo. Tak się teraz zastanawiam, jedną wędkę, gdzie mogę kombinować, myśleć, może coś inaczej ustawić, bo i tak biorą jakie biorą. Także no. Ilościowo całkiem dobrze, 53 ryby, 43 minuty, początek był słaby, później się nagle ruszyło. Dopowiem tylko, bo tam będziecie widzieć ją zanętę, jaką użyłem. Nie mam tutaj na tym koncie możliwości używania atraktora małżowego, bo tak zdecydowałem, nie rozwijam tego konta bardziej tak, żeby to wiadomo było dla szerszej ilości ludzi dostępne i te przynęty, które stosuję, i te zanęty, dlatego kombinuję różnymi zestawami zawsze na tych filmach i do tego tutaj właśnie taka zanęta, w której tego nie ma. Jak ktoś ma tą możliwość, no to wiadomo, używajcie sobie jakieś kruszone kulki, jakieś tam atraktory małżowe, no bo macie tą możliwość, nie? A to jest dla takich osób, co nie mają jeszcze takich procentów. Ja sobie zanęcę. Jeszcze znowu 7 porcji na te 15 ostatnich minut. Myślę, że to będzie w sam raz i jeszcze chyba tego łowiska nie przenędzę. Dobra, to ja sobie łowię, a tą rybę wam pokażę, o ile coś ugryzie ciekawego. No różnie to bywa. No chyba będzie miało sens wam to pokazać. I to jest ryba na 15 metrach. To jest ryba na 15 metrach i na sam pelet. Co prawda jest to... Nie, to jest lampasowy, dobrze. Czy to nie jest lustrzeń? Nie no, takie ryby to mogą wychodzić. Takie ryby mogą wychodzić. No to było warto poczekać, wam pokazać. Okej. To czekamy na coś jeszcze. Okej. Czas to sprzedać. Zobaczymy, co tu będzie w kawiarni. Chciałem powiedzieć, że znając moje szczęście nic nie będzie i w sumie by się zgadzało, bo ja takiego jazia dużego nie miałem. Same takie po 800 kg były, coś mi się wydaje. Teraz co, podsumowując, zanim to sprzedamy, liczę na 300, 400. 400 byłoby dobrym wynikiem, masę ryb, dużo małych i myślę, że te haczyki są problemem, przynajmniej na tym spocie aktualnie. Przydałoby się, myślę, założyć jedyneczki rozmiar byłoby dobrze. Chyba że ktoś sobie chce farmić procenty na happy hour do gruntu, no to w sumie czym więcej, tym lepiej, nie? No bo takie się nadadzą. Do tego jak ktoś chciałby sobie kroić filety, też się nadają do tego. To może nie ma co narzekać. Na pewno zanęta, jak macie możliwość, to co prędzej wspominałem, użyć sobie atraktora małżowego, no to super. A tak można kombinować, dać jakiś tam albo ten tran, albo dać kukurydzę, albo w ogóle nie dawać żadnego traktora, bo może przeszkadzać. Tak samo zamiast tej kukurydzy tam jako dodatek też można dać ten pelet małże pieprz, który używałem do łowienia. Też by nie było złym rozwiązaniem, myślę. Możecie zresztą napisać w komentarzu, co używacie. Jak jeszcze nie macie 100% umiejętności robienia zanęt, to może komuś się przyda taka informacja. A ja już widzę w godzinkę 513 na spocie, na którym marudzę. Chyba dobry wynik. Ten czerwony robi robotę, te lampasowe robią robotę.
nawet te zwykłe i te jazie też robią robotę. Dużo więcej niż za karasia, nie? Za karasia trofkowego byśmy dopiero taką kasę dostali, waga podobna zresztą. Ale taki jaś to jest dosyć malutki statystycznie patrząc do karasia. Ok, to jest przydaje. Dzięki za obejrzenie filmu. Pamiętajcie, zostawcie jakieś komentarze, łapki w górę, ale przede wszystkim komentarze. Może macie jakieś spostrzeżenia do tych filmów, to piszcie, nie? Piszcie. Albo uwagi dla reszty społeczeństwa. Może się przyda takie info właśnie a propos zanęty. Co lepiej zrobić. Bo ja tylko się bawię. Na razie.